Czy kiedykolwiek marzyliście o 130-calowym ekranie, który waży mniej niż okulary przeciwsłoneczne? Te okulary za prawie 2000 zł obiecują kinowe wrażenia w kieszonkowym urządzeniu. Przetestowałem, czy to rewolucja, czy tylko kosztowna zabawka. Spoiler, rzeczywistość jest znacznie bardziej skomplikowana. Bo czy faktycznie można zamienić telewizor na urządzenie wielkości okularów? I co ważniejsze, czy ktokolwiek tego potrzebuje? Wydanie zbiorcze. Zaprasza Maciej Dzierżek. Czy zdajecie sobie sprawę, że właśnie może zamykamy 130-letni cykl ewolucji ekranów? Spójrzcie. W 1895 roku pierwsze projekcje kinowe w Paryżu. Wielkie ekrany, wspólne przeżycia. W 1950 małe telewizorki trafiają do domów i przez kolejne lata robią się coraz większe i większe i większe, a w 2007 przychodzi Steve Jobs z iPhone'em i lądujemy z ekranami w kieszeni, na których dziś w większości oglądamy treści. W zeszłym roku wyszły za to okulary X-Real R2 Pro i znów wracamy do wielkich ekranów, ale tym razem bez sali kinowej czy bez wielkiego telewizora. Mamy wielki ekran, ale w kieszonkowym urządzeniu. Ale czy ten krok naprzód rzeczywiście działa? Wyobrażam sobie, że te okulary to idealne rozwiązanie dla kogoś, kto się często przeprowadza, dla studenta bez miejsca na telewizor w pokoju, albo dla kogoś, kto dużo podróżuje i szuka rozrywki w trasie. Albo dla gracza, który ma problem w domu z dostępem do telewizora, bo reprezentacja przegrywa właśnie kolejny mecz. Rzeczywistość? Okazała się znacznie bardziej skomplikowana. To są X-Real R2 Pro za niecałe 2000 zł. Wypożyczyłem je z firmy, w której pracuję, nikt mi za tę recenzję nie zapłacił, film nie jest sponsorowany, więc mogę być szczery i będę. W tym filmie zabiorę Was przez dokładną analizę tego, czy faktycznie jesteśmy świadkami rewolucji w sposobie oglądania treści, czy to tylko kolejny gadżet dla gadżeciarzy. Przejdziemy przez 4 kluczowe obszary. Po pierwsze, czy one rzeczywiście zastąpią telewizor i jaka jest jakość tego doświadczenia. Druga rzecz, dla kogo to naprawdę ma sens. Na pewno nie jest to produkt dla każdego. Trzeci obszar, ukryte koszty i pułapki, o których producent woli milczeć. Na koniec opowiem, czy ta technologia jest już gotowa, czy to znowu beta testy na żywym organizmie konsumenta. Będzie nieco technicznie, ale obiecuję praktyczne wnioski i konkretne rekomendacje. Szczególnie jeśli zastanawiacie się nad zakupem albo, to jest mój przypadek, fascynuje Was dokąd zmierza technologia wyświetlania treści. Pierwsza rzecz, którą musimy sprawdzić, czy obietnica kinowego ekranu w okularach ma jakiekolwiek pokrycie w rzeczywistości. Na papierze brzmi to świetnie. Wyświetlacz Sony Micro OLED, rozdzielczość 1920 na 1080 na każde oko, efekt 130-calowego ekranu z odległości 4 metrów. Ale czy faktycznie mogą zastąpić telewizor? Zacznijmy od tego, co działa. Jakość wyświetlacza Sony jest w pierwszym odbiorze naprawdę imponująca. Faktycznie, ekran jest wielki, kolory fajne, wszystko jest płynne, nie ma tego efektu siatki pikselowej, którą znamy z tanich VR-ów. Obraz jest ostry, a częstotliwość odświeżania 120 Hz robi robotę. I tu pojawia się pierwsze ale. Po chwili człowiek się orientuje, że nie do końca tak jest. Ja pracuję na MacBooku z Retiną, filmy oglądam na niezłym OLEDzie od LG, i jednak jestem przyzwyczajony do jakości. Takich wrażeń te okulary nie oferują. To nie jest zła jakość, ale to też nie jest wow. Do dobrego telewizora nie ma nawet porównania. Co gorsza, krawędzie ekranu są rozmyte i mają przebicia w kolorach. Marketing o tym nie wspomina, ale to typowe dla takiej technologii optycznej. Z czasem można to zignorować, ale początkowo jest to dość rozpraszające i rozczarowujące. Ale czy to dyskwalifikuje cały ten sprzęt? Sprawdźmy w praktyce. Przetestowałem najprostszy scenariusz, czyli oglądanie filmu. Obejrzałem 23 minuty Gladiatora 2 i tak uważam, że to jest dużo. Źródłem był telefon Honor Magic 5 Pro, naładowany do pełna. I tutaj niemiła niespodzianka. Te 23 minuty zużyły ponad 20% baterii mojego telefonu. To oznacza, że pełnometrażowy film praktycznie rozładuje Ci telefon. A telefonu w tym czasie nie da się ładować, bo jedyny port USB-C jest zajęty przez okulary. Tak, jeśli jeszcze nie zauważyliście, to są okulary z kablem. Wracając do baterii. W zasadzie to jest absurd. W 2024 roku, gdy wszystko ma ładowanie bezprzewodowe, baterie, powerbanki i wielkości karty kredytowej, to Ty musisz wybierać. Albo oglądasz, albo ładujesz telefon. To trochę jak cofnięcie się do czasów, gdy telefon i odtwarzacz MP3 funkcjonowały jako dwa pałętające się po kieszeniach urządzenia. Ale to nie koniec problemów. Zauważyłem dziwny przypadek, o którym trzeba wiedzieć. Zarówno Netflix, jak i Disney Plus wyświetlają na tych okularach tylko kontrolki obrazu i napisy, a nie sam obraz filmu. Być może to tylko mój przypadek, bo Showmax akurat działa poprawnie, ale jest to poważny problem. Zastanawiacie się, jak to możliwe? Ja też.
Wyobraźcie sobie, kupujecie okulary za 2000, żeby oglądać filmy, a nie działa Netflix. To jak telefon bez aparatu. No absurd. Rzeczywistość? Też tak. I jeszcze słowo o dźwięku. System audio wykorzystuje technologię Directional Audio z podwójnymi głośnikami stereo. Fajnie jest dźwięk porozkładany, czuć faktycznie te 3D, efekt przestrzenny robi wrażenie. Natomiast z jakością tego dźwięku jest słabo. Nie ma głębi i więcej nie da się chyba wycisnąć z takich głośniczków, podobnie zresztą jak to było w Ray-Banach Meta, o których mówiłem w innym filmie. Szczególnie brakuje basów, są jakby wycięte. Dźwięk, mimo otwartych głośników, nie jest drażniący dla otoczenia przy normalnej głośności, ale jednak go słychać. Jeżeli chcecie oglądać coś w nocy albo w pociągu, słuchawki są niezbędne. Co znowu komplikuje cały setup i dokłada kolejne urządzenia. Muszę za to pochwalić wykonanie, bo naprawdę jest bardzo fajne. Materiały tych okularów są porządne, mocowanie załóżników metalowe, wszystko sprawia wrażenie solidnego. Okulary są bardzo wygodne i lekkie. 75 gramów to naprawdę niewiele. Podpórka na nos jest dostarczana w 3 rozmiarach i naprawdę dobrze trzyma okulary, mimo ich rozmiaru. Pierwsze wrażenie jest naprawdę super. Wszystko mieści się w dostarczonym futerale, tylko nieco większym niż zwyczajne na okulary. Ale pamiętajcie o kablu, który tam też trzeba spakować. Dodatkowo co do samego użycia. Lewa strona, zausznik, ten z kablem, nagrzewa się bardzo szybko i bardzo nieprzyjemnie. Przy telefonie czuję to mniej, ale przy MacBooku to już naprawdę jest nieprzyjemne uczucie na tyle, że ja je po prostu zdejmuję. Do tego po 20 minutach zaczynają mnie boleć oczy. Pewnie da się do tego przyzwyczaić, ale szczerze, ja nie miałem siły. Oczekiwałem komfortu i przyjemności, a całość doświadczenia ciągle mnie od tego oddalała, a nie przybliżała. Oczy się adaptują i myślę, że ich ból to najmniejszy problem, bo akurat sam minie. No i z tej niewygody wynika pierwsza rada. Uważam, że jak się nie ma miejsca na telewizor, to lepszy jest projektor. Nawet taki za 400 zł. Dlaczego? Bo można obejrzeć coś razem, a te okulary są wybitnie jednoosobowe. To ogromna różnica w filozofii konsumpcji treści. Tanim projektorom potrzeba ciemnego pomieszczenia, mają gorszy obraz, ale tworzą wspólne doświadczenia. X-Reele dają może lepszą jakość, ale całkowicie izolują cię od otoczenia. To różne podejście do tego samego problemu. Braku miejsca na duży telewizor. Do tej pory ustaliliśmy, że jakość jest ok, ale bateria i kompatybilność kuleją. To teraz kluczowe pytanie. Jeśli już znamy ograniczenia, to dla kogo ten sprzęt w ogóle ma sens? Kluczowa rzecz to zrozumienie, że to nie jest uniwersalne rozwiązanie dla każdego. To bardziej narzędzie pod bardzo konkretne przypadki użycia. I tutaj zaczynają się schody, bo trzeba bardzo precyzyjnie zdefiniować, dla kogo te 2000 zł, a w praktyce więcej, będą dobrą inwestycją. Pierwsza grupa to studenci mieszkający w małych pokojach, gdzie nie ma miejsca na telewizor. Na papierze brzmi idealnie. Zamiast inwestować w duży ekran, który i tak nie zmieści się w pokoju, kupujesz kompaktowe okulary. Ale życie społeczne często kręci się wokół wspólnych aktywności, podczas filmów, meczów, wspólnego grania i pokazywania czegoś znajomym. Z okularami to po prostu niemożliwe. Każdy w swojej bańce, jak zombie ze smartfonami. Druga grupa osób to osoby podróżujące służbowo albo prywatnie, które nudzą się w hotelach, pociągach, samolotach. Tu brzmi to jeszcze bardziej przekonująco. Prywatne kino w podróży. I rzeczywiście, w kontrolowanych warunkach, w domu, na kanapie jest całkiem przyjemnie, ale w podróży niestety trzeba dokupić dodatki, o których za chwilę, bo przecież same okulary rozładują telefon. Używanie ich w czasie podróży to ryzyko, że dojedziemy na miejsce nie tylko z niedokończonym filmem, ale bez baterii w telefonie. I to może być kłopotliwe w obcym kraju, nawet przy czymś tak oczywistym, jak zamówienie Ubera. Zresztą, ogólnie brak wygody to duża wada. Kabel, nakładka na okulary, wszystko w futerale, do tego telefon, z którego trzeba zdejmować osłonę, bo inaczej kabel nie trzyma dobrze. To nie jest sprzęt typu wyciągnij i użyj. To jest w zasadzie cały rytuał. Trzecia grupa to gracze, szczególnie ci mający problem w domu z dostępem do telewizora. Wydaje mi się, że do przenośnej konsoli to bardzo fajny dodatek, bo znacznie powiększa obszar wyświetlania, no ale zmniejsza pojemność baterii. Nie mam handhelda, ale próbowałem podłączyć je do PS5, no i wymagają dodatkowego kabelka albo przystawki, oczywiście od X-Reela. Szukając rozwiązania przetestowałem Camlink 4 od Elgato i oczywiście z PS5 nie działa. Nie miałem siły dłużej kombinować, może da się to ogarnąć inaczej, bo są tanie konwertery HDMI na USB-C, ale gwarancji, że to zadziała, ja nie daję. Tutaj wspomnę w końcu o X-Reel Beam. Z tym urządzeniem można strumieniować bezprzewodowo, a dodatkowo okulary zyskują nowe, fajne opcje i niezależną baterię. No, ale to kolejne 1000 zł do rachunku. Czwarta potencjalna grupa użytkowników to tacy ludzie jak ja, którzy potrzebują dużych pulpitów do pracy. Więc przetestowałem to, próbując pracować wyłącznie na okularach. Jest to trudne. Zwykłem pracować na 2 monitorach, tutaj mam tylko jeden. Jest to pewien plus,
minus, bo nie mogę oderwać wzroku od ekranu, a ruch głową wcale nie powoduje, że praca znika mi z pola widzenia. Wrażenie jest dziwne. Jak pies, który goni własny ogon, tylko ekran goni ciebie. Dodatkowo dzięki półprzejrzystym szkłom da się pisać na klawiaturze czy nawigować palcami po touchpadzie, ale nie jest to przyjemne, bo musi zmienić się akomodacja oka. Jak zgubisz klawiaturę pod palcami, to znalezienie jej wzrokiem nie jest przyjemnym doświadczeniem. Oko musi się przestawić z patrzenia na wirtualny ekran na rzeczywistą klawiaturę. Dodatkowo na Maca jest aplikacja, która tworzy faktyczny wirtualny pulpit i byłoby super, ale ona nie działa. Szczegóły w komentarzu. Piąta grupa to osoby, które często się przeprowadzają i nie chcą za każdym razem kupować i transportować telewizora. To jedyny przypadek, gdzie te okulary mogą mieć naprawdę duży sens. Jeśli mieszkasz tymczasowo, wynajmujesz mieszkania na krótko albo po prostu nie chcesz się wiązać z dużym sprzętem, okulary dają Ci rozwiązanie rozrywkowe, które zmieści się w plecaku. Natomiast trzeci obszar, który może Was najbardziej zaskoczyć, to rzeczywistość codziennego użytkowania. Bo marketing mówi plug and play, a życie mówi, że w dzisiejszych czasach po pierwsze plug and play to średniowiecze, bo wszystko mamy wireless, czyli bezprzewodowe, a do tego to jest raczej w tym przypadku plug and pray. No bo pojawia się kilka problemów, o których producent zdecydowanie woli milczeć. Zatrzymajmy się na chwilę. Okulary za 2000 zł nie mają podstawowych elementów sterowania. Główny przycisk zmienia zaciemnienie okularów, ale przecież nie używamy tego ciągle. Dwa kolejne przyciski służą do regulacji jasności wyświetlaczy. Serio? Nie wiem jak wy, ale ja takie rzeczy ustawiam raz na sesję i więcej tego nie ruszam, bo po prostu oglądam. Żeby zmienić głośność, już trzeba coś przytrzymać, coś przestawić i dopiero zaczyna to działać. Natomiast pauzy filmu w ogóle nie ma i trzeba znów szperać w telefonie. Nie jest to w ogóle praktyczne, bo domyślnie przecież cały czas widzimy film, a nie telefon. Psychologia mówi, że im mniej opcji sterowania, tym urządzenie jest bardziej intuicyjne. No ale w tym przypadku brzytwa Ockhama zadziałała za ostro. Elektrochromatyczne przyciemnianie brzmi jak coś ze Star Treka, prawda? Jedno naciśnięcie przycisku i masz 3 poziomy: 0, 35 albo 100% przyciemnienia. W teorii genialne, możesz pracować widząc klawiaturę, oglądać filmy z lekkim przyciemnieniem albo wejść w tryb pełnej imersji. A w praktyce ściemnianie obrazu jest niepotrzebne. Nie jestem w stanie pracować w tych okularach, a wtedy faktycznie rzut oka na klawiaturę mógłby być pomocne. Nawigowanie telefonem jest możliwe, ale skrajnie mało wygodne i ja starałem się po prostu spoglądać na telefon w ogóle poza okularami. Do tego jeszcze ta wspaniała nakładka zaciemniająca. No co ona zaciemnia? Bardziej niż 100%? Więc masz funkcję premium, która i tak wymaga jakiejś nakładki. No jakby do Mercedesa z alufelgami dorzucili plastikowe kołpaki. Historia z próbą podłączenia tego do PS5 to osobny rozdział frustracji. Mój Camlink od Elgato to jest całkiem profesjonalny sprzęt, no ale nie dał rady. Co da radę? To oczywiście adapter od Xeal. Beam Pro kosztuje jakieś 1000 zł i rozwiązuje problemy z baterią, z częścią kabli oraz z podłączaniem urządzeń, które nadają sygnał po HDMI. Ale nie dość, że kosztuje, to jeszcze do tego musisz nosić okulary, kabel do nich, Beam Pro, kolejny kabel, zasilacz, słuchawki, no i nie wiadomo co jeszcze. Z lekkiego i przenośnego sprzętu robi się cały plecak kabli. No to zdecydowanie nie jest dla mnie, mimo że Beam Pro dodaje naprawdę fajne opcje w postaci zarządzania ruchem obrazu i dopiero z tym dodatkiem obraz przestaje nas nieustannie gonić. Aplikacja Nebula na Androida, polecana do aktualizacji firmware'u okularów, to osobna historia. Instalujesz, uruchamiasz, podłączasz okulary i nic się nie dzieje. Aplikacja jest wycofana, a w ogóle nawet nie wiem, czy w Polsce kiedykolwiek działała. Na szczęście można je zaktualizować z komputera, za pomocą po prostu przeglądarki Chrome i strony producenta, ale nadal wydaje mi się, że sterownik w telefonie mógłby na przykład konfigurować te nieszczęsne przyciski w okularach albo zmienić ustawienia tak, żeby Netflix działał. Istnieje aplikacja, która w teorii może zaktualizować okulary o wielce odkrywczej nazwie Control Glasses, ale służy do uruchamiania SDK i aplikacji deweloperskich. Do zwyczajnego używania jest po prostu niepotrzebna i żadnych funkcji nie oferuje, no chyba że tworzysz aplikację na te okulary. Ale dla kogo to nie wiem, bo ja żadnej aplikacji nie znalazłem. No i tutaj dochodzimy do sedna. Przecież żeby te okulary w pełni rozwinęły skrzydła, trzeba koniecznie dokupić Xeal Beam Pro. To częsta opinia, że bez Beam Pro to jest po prostu połowa produktu. Wszystko razem przekroczy pewnie jakieś 3000 zł. To już cena przyzwoitego telewizora, który co prawda nie waży 75 gramów i do plecaka nie wejdzie, ale za to można obejrzeć film z dziewczyną i nie trzeba w łóżku szarpać się z kablami.
Ostatnie pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Czy X-Real R2 Pro to gotowy produkt konsumencki, czy raczej drogi test, w którym znów my jesteśmy testerami? Wracając do motywu ewolucji ekranu z początku filmu, może jesteśmy w punkcie podobnym do pierwszych telewizorów w latach 50. Technologia działa, ale jest droga, ma masę ograniczeń i jeszcze brak jej okrzesania. Pamiętacie pierwsze iPhony? Słaba bateria, brak App Store'a, a nie można było nawet skopiować tekstu. Ale miały na pewno wizję przyszłości, która była na tyle przekonująca, że ludzie zaakceptowali te wczesne niedogodności. X-Reale są w podobnym miejscu. Technologia generalnie działa. I kolejne generacje są podobno lepsze, a X-Real zaklepuje sobie znaczące miejsce na rosnącym rynku. Niemniej, przez brak użyteczności, przez cały ten galimatias z kablami i ładowaniem oraz biorąc pod uwagę cenę, nie wiem, czy nie lepszym rozwiązaniem jest MetaQuest. Jest to oczywiście wielki kask, ale zapewniają prawdziwą, rozszerzoną rzeczywistość, mają baterię i działają niezależnie. W podobnej cenie dostajemy znacznie więcej funkcjonalności, no i bez kabli. Wybór nie jest łatwy, bo to bardzo odmienne urządzenia. MetaQuest mają znacznie więcej możliwości, ale nie ważą 75 gramów. Co prawda, w jednym i w drugim na miasto bym nie wyszedł i z powodu wyglądu, i z powodu atakujących krawężników. To nie jest jeszcze taka technologia, ale niedługo będzie. Muszą poprawić tylko i aż cenę, funkcjonalności, w tym sterowanie, i ekosystem. I tu mam na myśli dodatkowe aplikacje i działający streaming. Czyli wszystko. I należy zauważyć, że to robią. Projekt Aura jest realizowany razem z Google i z ich Androidem XR, dedykowanym okularom. Zapowiedzi są obiecujące. Fascynujące jest to, że faktycznie możemy obserwować zamykanie się koła od wielkich ekranów kinowych przez domowe telewizory, małe ekrany smartfonów i z powrotem do dużych ekranów, ale jednocześnie przenośnych i osobistych. Myślę, że ta ewolucja ma sens. Chcemy imersyjnych doświadczeń, ale na naszych warunkach. Nie każdy lubi przecież chodzić do kina, słuchać chrupania i siorbania, a też nie każdy chce i może mieć wielki ekran w mieszkaniu. Podsumujmy zatem, kiedy w ogóle warto rozważyć zakup tych okularów? Czy je polecam? Jeśli ktoś lubi technologiczne zabawki i ma wolne pieniądze do wydania, czemu nie? Ale dla większości ludzi są obecnie nieużyteczne. Sama technologia bardzo mi się podoba, ale sprzęt ma dużo wad, które muszą zostać poprawione, a cena musi podążać za rzeczywistą propozycją wartości. Zatem kupuj, jeśli lubisz takie zabawki i budżet pozwala Ci na jednoczesny zakup Beam Pro, bo bez niego to i tak nie ma sensu. Jeżeli grasz lub oglądasz filmy w czasie podróży i brak prądu Ci nie straszny, to też może być gadżet dla Ciebie. W moim przypadku nie widzę niestety żadnej sytuacji, w której chciałbym z nich regularnie korzystać. To jak elektryk dla kogoś, kto kocha zapach benzyny. Doceni technologię, ale uzna, że to nie dla niego. Nie kupuj, jeśli masz mały budżet, nie masz nerwów na te kable i oczekujesz po prostu komfortu w oglądaniu lub graniu. To jeszcze nie to. Możesz też rozważyć MetaQuesta, zwłaszcza jeśli grasz. Albo wybrać projektor, jeśli jego brak mobilności nie będzie Ci przeszkadzał. Nawet projektorki za 400 zł potrafią dać radę, jeżeli przymknie się trochę oko na jakość. Więc pytanie za milion, czy warto czekać na następną generację i czy lepiej wydać te pieniądze na coś, co działa już dziś? Produkt jest super, ale nie w tej wersji i nie w tej cenie. Za mało realnych i fajnych scenariuszy użycia. Takie okulary to ciekawostka technologiczna. Może kamień milowy w ewolucji, ale jeszcze nie rewolucja. Zauważyłem to, jak pokazywałem znajomym. Pierwsze reakcje, wow, super! No ale po chwili wszyscy woleli poznawać MetaQuesta, a X-Reale leżały sobie samotnie. Po prostu traktuje się je jako ciekawostkę. Tak jak parę lat temu hitem był długopis do pisania końcówką do góry, że niby w kosmosie będzie działał. Sprzedali tego bardzo dużo i jestem ciekaw, kto z kupujących te długopisy faktycznie poleciał z nimi w kosmos. To taka sama ciekawostka. Fajne, ale po co jest mi to w zasadzie? Natomiast jeśli obecne trendy się utrzymają, za 2-3 lata będziemy mieli okulary AR, lekkie tak jak zwykłe okulary, z sensowną baterią, bezproblemową kompatybilnością i w cenie smartfona. Pytanie, kto wygra ten wyścig? X-Reale? Apple? Meta? Czy ktoś, o kim jeszcze nie słyszeliśmy? A skoro mówimy o smart okularach, czy wiedzieliście, że Ray-Bany Meta robią zdjęcie na polecenie głosowe? Ale mam z nimi jeden poważny problem. Przez tydzień wakacji zrobiłem tyle zdjęć, co nigdy wcześniej, więc chyba muszę zacząć aktualizować Instagrama. W proponowanym filmie zestawiam psychologię robienia zdjęć z unikalnymi, jeszcze, funkcjami tych Ray-Banów. To więcej niż recenzja, a do tego jest praktycznie i dla odmiany pozytywnie. Kolejne już okulary testował dla Was Maciej Dzierżek, a to było wydanie zbiorcze.